Lekcja pod tytułem Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Pamiętasz, mam nadzieję, z poprzedniej lekcji, co mówiło twierdzenie Pitagorasa o trójkącie prostokątnym, że suma kwadratów przyprostokątnych, czyli a kwadrat dodać b kwadrat, równa się kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli c kwadrat. O, to jest ten słynny wzorek. I używaliśmy tego twierdzenia do obliczania długości, chociażby boków tego trójkąta, jeżeli to bezpośrednio dotyczyło takiego trójkąta, ale rozwiązaliśmy też kilka innych zadań, gdzie najpierw musieliśmy znaleźć trójkąt prostokątny, no a później zastosować to twierdzenie do liczenia jakiegoś odcinka, który był związany z trójkątem, był jedną z przyprostokątnych albo przeciwprostokątną. Czyli w twierdzeniu Pitagorasa my po prostu wiemy, że jakiś trójkąt jest trójkątem prostokątnym. To wiemy, to jest nam dane. Natomiast twierdzenie odwrotne działa w sposób odwrotny, to znaczy mamy jakiś trójkąt i chcemy zbadać, czy on jest prostokątny. Takie mamy podejrzenie. Na przykład zastanawiam się, czy tu przypadkiem nie jest kąt prosty. Przykładanie za przeproszeniem ekierki i patrzenie, czy tutaj jest kąt prosty, to jest metoda dobra, ale na etapie szkoły podstawowej. Natomiast my już jesteśmy trochę wyżej, więc ekierka to nie jest tutaj najlepszy pomysł, więc zawieramy. Na razie po prostu nie wiemy. Mamy trójkąt, znane są jego długości boków, zawsze tutaj będzie to podane, ile one mają, ten krótszy i ten najdłuższy i chcemy stwierdzić, czy ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Do tego służy właśnie twierdzenie odwrotne, które mówi tak, że jeżeli w pewnym trójkącie suma kwadratów dwóch krótszych boków, proszę bardzo, mamy pierwszy krótszy bok i drugi, a więc kwadrat pierwszego dodać kwadrat drugiego, to jest suma. Czyli jeżeli w pewnym trójkącie suma kwadratów dwóch krótszych boków jest równa, piszemy znak równości, kwadratowi dłuższego boku, a więc w naszym wypadku z kwadrat, jeżeli z obliczem nam wyjdzie, że dokładnie tak jest, to wtedy możemy powiedzieć, i to jest zasadnicza treść tego twierdzenia, to kąt pomiędzy dwoma krótszymi bokami jest kątem prostym. Wtedy dopiero wiemy na bank, że ten kąt jest kątem prostym. Czyli możemy stwierdzić, że cały ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Czyli twierdzenie odwrotne służy do badania, czy jakiś trójkąt jest prostokątny, czy nie. I badamy to w ten sposób, że liczymy sobie sumę kwadratów krótszych boków, liczymy kwadrat dłuższego boku. Jeżeli jedno równa się drugiemu, to wtedy możemy powiedzieć, tak, to jest trójkąt prostokątny. Przećwiczmy to sobie. Proszę bardzo, oto mamy takie zadanko. Dane są trzy trójkąty o następujących długościach boków. Pierwszy trójkąt ma takie długości 1 cm, 2 i 3 cm, drugi trójkąt 5, 7 i 9 cm, trzeci trójkąt 3, 4 i 5. No i pytanie, który z nich jest trójkątem prostokątnym? No to trzeba po kolei dla każdego z nich to sprawdzić. Czyli zobacz, mamy jakiś tam trójkąt, bok jeden krótszy, drugi krótszy, trzeci krótszy. No i teraz zadajemy sobie pytanie, jaki tutaj jest kąt pomiędzy nimi? Czy tu jest kąt prosty? Jeżeli policzymy, właśnie tenże wzór i wyjdzie nam, że tu jest równość, to wtedy tak, tam będzie kąt prosty. No to liczmy. To jest nasze A, to jest B, to jest C. A, B, C. A, B, C. Zobacz, krótszy, krótszy, dłuższy. Najpierw policzymy sobie dla trójkąta A. Może nie tym kolorem. Czyli mamy tak, bok krótszy do kwadratu plus bok drugi krótszy do kwadratu. To jest ten 1 cm i 2 cm. 1 do kwadratu to jest 1, 2 do kwadratu to jest 4. Czyli razem mamy 5. A teraz bok dłuższy do kwadratu, c do kwadratu, to jest 3 do kwadratu, czyli 9. No i niestety, to nie jest równe. 5 nie równa się 9. Czyli a kwadrat plus b kwadrat nie jest równe w wypadku trójkąta pierwszego c do kwadratu. A więc pierwszy trójkąt nie jest.
trójkątem prostokątnym. Skreślamy kolegę. Drugi trójkąt B. A, B, C. Najpierw liczymy a kwadrat plus b kwadrat. A kwadrat, czyli 5 do kwadratu to jest 25. 7 do kwadratu, 7 razy 7, 49. Ile to nam wyjdzie razem? Już nie będziemy się wygłupiać. 25, dodać 49. O, 74. No a teraz c kwadrat. C to jest 9, czyli 9 do kwadratu 81. Niestety 74 nie jest równo 81, a więc trójkąt B też nie jest trójkątem prostokątnym, bo a kwadrat plus b kwadrat nie równa się c kwadrat. Liczymy trójkąt C w takim razie, może on chociaż się wykaże. Proszę bardzo, trójkąt C, A, B, czyli a kwadrat plus b kwadrat to będzie a do kwadratu, czyli 3 do kwadratu to jest 9, 4 do kwadratu to jest 16, 9 dodać 16 to jest 25. No a teraz c do kwadratu. C do kwadratu to jest 5 do kwadratu, czyli 25. Hurra! Tutaj się udało. Zobacz. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A kwadrat plus b kwadrat równe tutaj jest c kwadrat. Dokładnie 25. A więc tak, trójkąt C jest trójkątem prostokątnym. Co więcej, możemy powiedzieć, narysujmy sobie taki trójkącik, tak na szybko. O, tu jest A, tu jest B, tu jest C, że o ten kąt pomiędzy tymi krótszymi bokami, bo o tym nas informuje właśnie twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa, że jak już to sobie policzyliśmy i nam wyszło, że są równe, to wtedy wiemy, że ten kąt pomiędzy krótszymi bokami jest kątem prostym. C wygrał. No i to jest pierwsze zastosowanie, a teraz popatrz takie drugie, ale czasami też się może zdarzyć dziwne w jakimś zadaniu z treścią. O, mamy tutaj żaglówka, ona se płynie po falach, maszt, flaga, tu rozpięte liny, widzimy, że stąd dotąd to jest 8 metrów, stąd dotąd to jest 6 metrów, a ta lina ma 10 metrów. Teraz nas pytają, czy maszt tej żaglówki jest prawidłowo zamontowany do pokładu, to znaczy, czy jest pod kątem prostym. Czy tutaj ten kąt jest kątem prostym. No bo jak nie jest, to znaczy, że ten maszt jest pochylony i pewnie za chwilę się ułamie. No to znów zastosujemy sobie twierdzenie Pitagorasa. To jest nasz pierwszy krótki bok, drugi krótki bok, a to jest bok trzeci, ten najdłuższy. No to liczymy. A kwadrat plus b kwadrat. To mamy a do kwadratu to jest 8 do kwadratu, b do kwadratu to jest 6 do kwadratu. 8 do kwadratu to jest 8 razy 8, 64. 6 do kwadratu to jest 6 razy 6, 36. 64 i 36 to jest 100. A teraz policzmy c do kwadratu. C do kwadratu to jest 10. 10 do kwadratu, czyli 100. Równe. Proszę bardzo. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli tutaj na pewno jest kąt prosty. A więc tak można powiedzieć. Tak jest. Maszt tej żaglówki jest prawidłowo zamontowany do pokładu. Oczywiście oba te zadania były takie, powiedziałbym, naiwne, przeze mnie wymyślone, a to o tej żaglówce to wręcz takie na siłę, prawda? Tym niemniej jednak właśnie do tego się używa twierdzenia odwrotnego. Używamy twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, że masz gdzieś jakiś trójkąt i musisz koniecznie się dowiedzieć, czy jest kąt prosty. To właśnie oznaczasz sobie to jako krótsze boki, to jako dłuższy i patrzysz, czy suma kwadratów krótszych jest równa, musisz to sprawdzić, kwadratowi tego dłuższego boku. Jeśli ci wyjdzie, że jest równa, tu jest kąt prosty. Jeśli nie, kąta prostego nie ma. I koniec tej lekcji.